Cześć kochani, kochani jak zwykle oczywiście. Posłuchajcie, dzisiaj audycja, rozmowa, przemyślenia, refleksje na temat postępu. Jak widzicie tutaj na tym podglądzie, a też na miniaturce, która sygnowała akurat tą audycję, widać takie coś wznoszącego się. No jak widać, że ktoś się oderwał od ziemi i nie przytrzymał się za bardzo. No i ewentualnie mogło dojść do jakiejś katastrofy, chyba że ktoś podłożył temu człowiekowi coś miękkiego, jakąś poduszeczkę do tego przed potłuczeniem sobie 4 literek. E, co mam na myśli mówiąc postęp? Słuchajcie, mamy XXI wiek, rewelacyjne osiągnięcia, latamy w kosmos, rozwijamy naszą technikę, technologię, bomba, rewelacja. Mamy postępy w każdej dziedzinie. W jakiej dziedzinie? Jakie postępy? Więc dlatego pytanie, jakie postępy? Wymyślamy coraz lepsze bronie. Dawniej w starożytności to się wyżynali, jakie były rzezie. Nawet w Biblii o tym mowa. Ale dzisiaj, jeżeli wspomnimy I wojnę światową, II wojnę światową, z hekatombą istnień, hekatombą trupów, kalek, tych fizycznych kalek i psychicznych kalek, bo wojna to jest trauma. Jeżeli w centrum Europy, na Bałkanach, w latach 90. doszło do potwornych rzezi, jeżeli na Bliskim Wschodzie ciągle są rzezie, jeżeli w innych krajach też są rzezie, nie mówię o Afryce, bo o Afryce to tam wiecie, no to są dzikusy przecież, a my jesteśmy cywilizowani. Właśnie ci cywilizowani ludzie potrafią się wyżynać. Wspominam Jugosławię, Bałkany, ale też słuchajcie, a teraz co się dzieje tutaj za naszą ścianą, wschód, Ukraina, Rosja, co tam się dzieje? Jaki postęp w związku z tym? To, że potrafimy wymyślać coraz lepsze leki na coraz bardziej wyszukane choroby? To jest postęp. Dobrze, leki coraz więcej. I co? Ale mamy inny rodzaj postępu. Mamy 70 co najmniej chorób, tak zwanych cywilizacyjnych, z którymi medycyna sobie nie radzi, z różnych względów nie radzi. To jest postęp? Bo wymyślanie, a po co wymyślają te nowe leki? 100 lat temu, jeżeli było w ogóle 30, może 40 leków na wiele, wiele różnych chorób, to było wszystko, ale nie było tylu chorób. Były również nowotwory, ale nie było tyle. Więc gdzie tu jest postęp? Oceany świata są zatruwane. Mówiłem w jednej z audycji. Woda oceaniczna ma mieć pH 8,5, 8,4. To pH spada. Grozi to katastrofą o 1/10, nawet spadek to już jest po prostu alarm. W wodzie na dnie rowu mariańskiego, głębia Challengera, jeżeli dobrze się mylę, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się nie mylę, znaleziono mikro i nanoplastik. Na Mount Everest, czyli na Chomolungmie, najwyższy szczyt Ziemi, w Himalajach, jest nanomikroplastik. Mamy postęp. Tam żeśmy nawet to donieśli. Nawet na dno rowu mariańskiego żeśmy zanieśli ten mikro i nanoplastik. Tym się odżywiają oczywiście wszystkie stworzenia, a później my się odżywiamy. No wiadomo, normalny łańcuch pokarmowy. Mamy postęp. Edukacja, ja już nie mówię gdzieś tam daleko, ale weźmy pod uwagę w Polsce. Schodzi na psy, byłem nauczycielem. Jak tylko skończyłem Politechnikę, od razu byłem nauczycielem. Najpierw uczyłem mechanizacji rolnictwa, później fizyki, czasami kilku innych jeszcze przedmiotów. Na WWF-u. Nie dlatego, że akurat nie miałem o tym zielonego pojęcia, ktoś myślał, że będę jakąś zapchłą dziurą. Nie, 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 nie. Jeżeli mam zasady, jeżeli zgodziłem się, że tak powiem, bardzo brzydko powiem, ale to jest tak się mówi. Jeżeli się zgodziłeś za psa, to szczekaj i pilnuj gospodarstwa. Mogłem inaczej zrezygnować. Jeżeli by to mi nie odpowiadało. Jeżeli coś w ogóle mamy robić, to na maksymalnie wysokim poziomie, na jakim tylko możemy.
bo mamy być uczciwi raz wobec siebie i wobec tych, nad którymi pracujemy. Ja akurat pracowałem z dzieciakami, więc nie mogłem udawać, że pan nie zrobił tak zwanego fikołka na gołej podłodze, na gołej klepce, przewrotu judowego na przykład nie zrobi. Robiłem takie rzeczy, żeby dać im przykład, żeby pokazać, że można. No ale to już odbiegnięcie. Więc gdzie idzie nasza dzisiaj edukacja? Przede wszystkim w Polsce. Czy wiecie, że pojawił się taki termin, no właśnie, chyba mi teraz wyleciało z głowy, zaraz, o mózgu, że mamy popcornowe mózgi. Dlaczego popcornowe? Bo tym rodzajem popcornu dla umysłu to jest to, co zawiera właśnie taka komórka, co zawiera laptopy, tak przewijamy bezmyślnie. I okazuje się, że dzisiaj mamy te tak zwane popcornowe mózgi. To chyba wymyślił jakiś kanadyjski, nie pamiętam, chyba lekarz czy jakiś naukowiec, jeszcze w 2011 roku. I dzisiejsze badania naukowe dotyczące młodzieży, rozwoju edukacji i tak dalej mówią, że my głupiejemy. Jest ewolucja. Ewolucja idzie w kierunku ogłupienia. Dlaczego? Dlatego, że jest taka masa informacji, taki przesyt, że nawet nie rejestrujemy, co my robimy, przerzucamy się z jednego tematu na drugi bezrefleksyjnie i dzisiaj dzieciaki, młodzież nie potrafią się skupić, skoncentrować się na jednym temacie. My coś do nich mówimy, oni tego kompletnie, my starsi coś do nich mówimy, my wychowani w innych warunkach, oni tego nie jarzą kompletnie. Nie są w stanie zrozumieć. Tak duży jest kołowrót informacji, śmietnik informacyjny. To jest postęp? Technika jak najbardziej. Więc słuchajcie, oczywiście my ciągle ufamy logice, rozumowi i to jest potężny błąd. Ja wiele lat temu, kiedy poniosłem parę życiowych klęsk, z których się podniosłem, gdzie też starałem się myśleć racjonalnie, 2 plus 2 to jest na 100% 4, a może 4,1. Oczywiście każdy matematyk powie, Dąbrowski, zwariowałeś. 2 plus 2 równa się zawsze 4. Ale jest oczywiście to pewna metafora przenośnia. Więc jeżeli zaufaliśmy logice i rozumowi, to na jakiej podstawie? Naprawdę rozum taki nie jest zawodny? Naprawdę wszystko potrafimy przewidzieć? Jak wizualizacja, gdzie się nas namawia, stworzaj swój dom, zaplanuj swój dom do ostatniej śrubki, do ostatniego obrazka. Naprawdę? Dla mnie to jest bzdura. Wszyscy ci guru, którzy do tego namawiają, to są dla mnie albo nie wiedzą, o czym mówi, albo nie mówią, albo kłamcami są, bo tak się nie da. Nie da się. Tu będę realistą. Ale w tym momencie mówię, trzeba zaangażować do tego wyższy umysł, albo najwyższy umysł, najwyższą świadomość, oddać to absolutowi, bo sami z siebie nie jesteśmy do końca w stanie zrobić wszystkiego, opracować, zaplanować, wymarzyć. Popełniłem błędy, o tym mówił Saint-Germain. Macie zamysł, macie ideę, ale resztę pozwólcie, żeby dopełnił tego zamysłu umysł najwyższy. To jest moja ścieżka, ja to praktykuję. Staram się przynajmniej. Czy to znaczy, że doszedłem już do mistrzostwa? Jeszcze nie, uchowej Boże, ale to praktykuję. Od czegoś trzeba było zacząć. I jeżeli tylko zaufaliśmy potędze logiki i rozumu, to niestety popełniamy typowe błędy, a później drapiemy się po łebkach, jak homo neanderthalensis z czuprynę i mówi, nie no, tego żeśmy nie przewidzieli. A właśnie, a ile żeśmy nie przewidzieli rzeczy? DDT wyprodukowany, który miał nas chronić, pestycyd przed nawałem insektów, między innymi stonką ziemniaczaną, do dzisiaj krąży w przyrodzie. Jeszcze się nie rozpadł. W mięsie fok, w tłuszczu fok się znajduje, w mięsie ryb. Jest, a był przeznaczony do niszczenia komarów, do niszczenia malarii. Odkryliśmy. Antybiotyki. Dzisiaj wielu lekarzy, mądrych lekarzy, nie głupców, bo i są tacy, niestety, w każdym zawodzie. Bio na alarm. Co myśmy zrobili? Grozi nam
po prostu bezradność w styczności z bakteriami, dlatego że, że bakterie bardzo szybko przystosowały się do nowych typów antybiotyków i budują własną odporność na nie, a więc w związku z tym my nie będziemy mieli odporności. Nie mamy często już budowanej w sposób naturalny, a nie sztuczny, gdzie antybiotyki niszczą naszą florę bakteryjną, mikrobiotę jelitową. My pozostajemy bez ochrony, a ludzie bardzo chętnie, panie doktorze, ale chcę antybiotyk. Znam takie opowieści moich znajomych lekarzy, gdzie matka wręcz żąda, bo dziecko jest przeziębione, wirusówka, ale ona żąda antybiotyku. Jakże lekarz mówi, że proszę pani, ale jest sprawa taka, że antybiotyk na wirusy nie działa. Antybiotyk zabija wyłącznie bakterie. Ale proszę mi to dać i tak dalej. Czasami lekarze ulegają albo sami proponują, że czasami jest tak, że jak jest wirusówka, jest osłabienie organizmu, więc się może przydarzyć jeszcze ewentualnie zakażenie bakteryjne, więc na wszelki wypadek antybiotyk damy. Do czego to? Do czego? To tutaj też jest postęp oczywiście, bo nie odbiegam od tematu. Postęp. Jaki postęp? Ogłupienie. Postęp w ogłupieniu. I tutaj zacytuję wam Eckharta Tolle, znana postać, na pewno znacie to nazwisko, książka Nowa Ziemia. Nie ulega wątpliwości, że umysł ludzki ma wysoki stopień inteligencji. Jednak ta inteligencja skażona jest obłędem. Nauka i technika spowodowały niszczycielski wpływ, jaki to schorzenie naszego umysłu wywiera na planetę, inne formy życia i na nas samych ludzi. Dlatego historia XX wieku stała się areną, na której najwyraźniej widać tę dysfunkcję, to zbiorowe szaleństwo. Poza tym rozwój tego schorzenia wzmaga się i nabiera tempa. Wystarczy obejrzeć w telewizji codzienny serwis informacyjny, aby zrozumieć, że ten obłęd nie ustał, że trwa nadal w XXI wieku. A co nie trwa? Postęp. Jaki? Więc jak mówi Sri Ramana Maharishi, mędrzec hinduski, umysł to maja. Maja, ułuda, złudzenie, iluzja. Umysł. Nie ufajmy, słuchajcie, naszym umysłom, naszym rozumom. Nasze rozumy to są rozumki małych dzieciaczków. Wielokrotnie się przekonałem, że jak można się zawieść bardzo na rozumie, a na intuicji nigdy. Ale my popełniliśmy jako ludzie, jako ludzkość totalny błąd. Mamy na myśli tą ludzkość cywilizowaną oczywiście, bo ci w dżunglach amazońskich albo gdzieś jeszcze jacyś tam jakieś proste kultury, plemiona, nawet ci na Syberii, ci Burjaci, Jakuci, szamani, bo jeszcze tacy są. To są głupcy, to są niecywilizowane ludy, oni nic nie wiedzą. My mamy technikę. I co z tego, że my mamy? A więc popełniliśmy błąd, traktując nasz ludzki organizm jako jedynie ciała, jako materię, jako coś, co jest pozbawione ducha, emocji, jako taki prosty biomechanizm, a nie jesteśmy tylko biomechanizmem. Nie jesteśmy biochemią. Jesteśmy czymś wyższym. Niezależnie od tego, że jesteśmy bioelektroniczni, to jesteśmy istotami świetlistymi, istotami kwantowymi. To są nasze skafanderki kosmiczne. To są nasze pojazdy, w których poruszamy się my. Zwróćcie uwagę, że nieraz mówimy, chwalimy się, albo mówimy o innych, ale ma piękne ciało. Nie mówimy on, ona, tylko że on ma piękne ciało. Albo mówię, słuchaj, to jest moje ciałko. Moje ciałko to znaczy, że ja nie jestem tym ciałem w takim układzie. Ja jestem czymś większym niż tylko moje ciało. Więc odrzuciliśmy duchowość i intuicję, którymi są przesycone wszystkie komórki naszego ciała. Naszych ciał. Wszystkie komórki, bez wyjątku. Z naszą pamięcią komórkową. Zamkniętą nawet w plemnikach, w jajeczkach, z całą po prostu historią naszego rodu.
I teraz im bardziej odrzucamy intuicję, im bardziej odrzucamy duchowość, to świat staje się dla nas coraz bardziej okrutny, zimny. Czyli zaawansowana technika bez zaawansowanego myślenia i rozwoju duchowego to nie jest żaden postęp. To jest, słuchajcie, to jest zagłada. To jest zagłada. A więc idąc tą ścieżką tego tylko postępu technicznego, technologicznego, idąc ścieżką takiej konsumpcji rozpasanej, co myśmy zrobili z planetą, tak prawdę mówiąc? Przecież my niszczymy siebie samych. Niszczymy dom, w którym mają mieszkać nasi następcy, ale ten dom ma służyć również temu, żeby zasiedlały go inne stworzenia, nie tylko ludzie. Różnego rodzaju zwierzęta, rośliny, inne istoty, wszelkie. Co my z tym robimy? To jest postęp, więcej mięsa, więcej mięsa, więcej mięsa. Więc chociażby w Brazylii wycina się Puszczę Amazońską, lasy deszczowe, żeby mieć większy areał do upraw, na pastwiska, więcej mięsa wyprodukować, a my jemy to mięso i to mięso nas zabije jednocześnie. Bo mamy pandemię światową nowotworów. I mamy pandemię, o czym mało jeszcze się mówi, chorób neurologicznych. Naprawdę, to jest dopiero problem. Okazuje się, że w niedługiej przeszłości, za jakieś 15-20 lat, więcej będzie zachorowań na, przepraszam za takie określenie, bardzo takie płytkie, że tak powiem, na łepetynę, bo tak się to kojarzy, a więc chorób różnego rodzaju neurologicznych, psychicznych, niż będzie zachorowań na nowotwory. I teraz, jeżeli zostawiliśmy tę sferę ducha, nie rozwijamy się duchowo kompletnie, nie zastanawiamy się, kim my jesteśmy, jaki jest cel naszego życia, po co myśmy się tutaj pojawili na planecie, co chcemy osiągnąć, a co chcemy osiągnąć? Lepsze samochody, jeszcze większy telewizor, jeszcze więcej szynki na talerzu, jeszcze więcej masła, jeszcze więcej truskawek. Jakich truskawek? Jakiego masła? Przepraszam, mogę się wydać napastliwy, może i taki jestem w tej chwili, ale jedynie w stosunku do tych, którzy uważają, że plotę bzdurę i którzy mówią, no ale co w tym złego? Nie, nie ma nic złego w tym, że jesteśmy istotami materialnymi i mamy prawo korzystać z życia, z materii. Ale też nie możemy za wszelką cenę korzystać z tego. Trzeba się czasami zastanowić, słuchajcie. Więc wskutek tego rozwoju przemysłowego myśmy zatracili po prostu jakieś takie pewne rozeznanie w życiu. Co jest najważniejsze? Czy ważne jest to, zatrzymuje się samochodem, bo jest wypadek, proszą cię o to, żebyś podwiózł rannego. Czytałem kiedyś o czymś takim. Nie powiozę, bo on zachlapi mi tapicerkę krwią. No tak, zgadza się. Zachlapie. Ale co jest ważniejsze? Czy ty jesteś człowiekiem? Człowieku. Więc słuchajcie, to co do tej pory powiedziałem, napawa pewnie jakimś takim pesymizmem, ale nie do końca, kochani, dlatego że ja, nawet jeżeli jesteście tutaj, wysłuchujecie tych moich refleksji, z którymi się wcale nie musicie zgadzać, absolutnie, to już to jest dobry prognostyk. Zobaczcie, że coraz więcej ludzi interesuje się i szeroko pojętą duchowością, rozwojem, zadaje sobie pytanie właśnie, kim jestem, jaki jest cel mojego życia, co mam w życiu robić, w czym się mam spełniać. Ilu ludzi ucieka z miast na przykład na wieś dzisiaj, ilu ludzi rzuca korpo i zaczyna coś innego robić. Ja jestem emerytem od 2005 roku, tym nauczycielskim emerytem. Prowadzę oczywiście firmę. I teraz jaką firmę? Wydaję książki, pomagam ludziom w utrzymaniu zdrowia i sprawności, w tym, żeby mogli wyjść z jakichś przypadłości, jakichś problemów zdrowotnych.
zdobyłem solidną wiedzę, tak myślę, czy całą? Nie, ale solidną, bo ja nie mogę zaprzeczyć temu, że nie, fałszywie będę skromny, nie, to jest taka żadna wiedza jeszcze. Nie, no po prostu jest tak, jak jest, bo zaprzeczyłbym temu darowi, który otrzymałem. I to robię coś, co daje mi radochę, naprawdę daje. Te spotkanie chociażby z wami, wasze czy lajki, czy jakieś komentarze potwierdzające, czy czasami zdarzają się jakieś tam, powiedzmy, dyskusje, ktoś ma inne zdanie, fajnie. To znaczy, że nie jesteście obojętni, że was to rusza. Nawet jeżeli ktoś ma inne zdanie. A więc zobaczcie, że coraz bardziej nasila się niezgoda na niszczenie środowiska naturalnego. Co prawda czasami to jest przerysowane. Młodzi dzieci, tak zwani zieloni, tak zwani eko, no to no nie znoszę fanatyzmu w ogóle. Lubię raczej racjonalnych ludzi, a nie fanatyków, a wiele z tych grup czasami postępuje kompletnie nieracjonalnie, na bazie własnego rozumu. Bo tego nie wolno robić, tu zatrzymujemy, ten dwutlenek węgla to jest B, to i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę? A może to są jeszcze inne przyczyny. Ale oni nie wiedzą, bo się zapętlili. I to się bardzo zapętliło, a są siły oprócz tego na świecie, które wykorzystują tych ludzi, są te sterowani, więc trzeba naprawdę uruchomić pokłady intuicji, duchowości, bo tam jest dopiero prawda, tam jest coś, co jest nieskażone, tam co jest coś, co nie pozwoli nam, znaczy co pozwoli nam na wydobycie prawdy. Bo jeżeli będziemy tylko liczyć na własny umysł, na własny rozum, to się znowu zawiedziemy, nawet mając najlepsze intencje. Jest takie powiedzenie, znacie to, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. A więc po prostu słuchajcie, plus tego wszystkiego jest taki, że ja jestem wiecznym optymistą, że jest ewolucja techniczna, technologiczna, zdobywamy coraz więcej wiedzy, umiejętności, ale jeżeli jest jeden rodzaj ewolucji, to jest i drugi rodzaj ewolucji. Ewolucja duchowa. Może nie idzie to w parze równolegle. Zbyt ten postęp techniczny, technologiczny jest szybki, zatem nie idzie równolegle ten postęp duchowy, ale idzie. Ale idzie. Są grupy ludzi, które bardzo szybko, że tak powiem, idą w całym kierunku. I tutaj pozwolę sobie zacytować słowa Edgara D. Mitchella, amerykańskiego astronauty, który między innymi uczestniczył w programie Apollo 14. Przez całą historię człowiek był przedmiotem ewolucji biologicznej. Od niedawna wkroczyliśmy w obecną epokę ewolucji intelektualnej, w czasie której tworzymy nasze własne środowisko życia. Chciałbym wierzyć, że epoka ta będzie trwała krótko i wkrótce wejdziemy w fazę duchowej ewolucji człowieka, podczas której nasz rozwój intelektualny zostanie ukierunkowany przez odrodzone poczucie duchowości. Duch wzbogaci naszą racjonalną wiedzę naukową, pomagając nam lepiej korzystać z tej wiedzy. Dwa aspekty doświadczeń ludzkich, racjonalny i duchowy, które zostały sztucznie rozdzielone, zjednoczą się na powrót. A więc tutaj w ogóle bardzo podobają mi się te słowa. Nie może być postępu ludzkości, jeżeli to ma być tylko postęp technologiczny i techniczny. Musi być postęp duchowy. I on już jest. Też się to wszystko rozwija. Bo trzeba zadać sobie pytanie, co jest życiem, co jest celem naszego życia. I tutaj przytoczę również słowa Jehuda Berg, książka Moc Kabbalah. Celem życia jest duchowa transformacja, czyli przemiana z istoty reaktywnej w istotę proaktywną. Reaktywna, czyli ciągle reagująca na coś. Akcja, reakcja, akcja, reakcja. A tu chodzi o to, żebyśmy byli aktywni, czyli postawy proaktywni, zmieniający siebie, dokonujący swojej własnej osobistej transformacji. I a propos jeszcze Kabbalah,
A propos kabały, tutaj często jest wiele nieporozumień, bo się tam jakieś sztuczki, jakieś coś, manipulacje. Taki cytat mały. To nie jest żadna żydowska magia, żeby mi to było jasne, ok? Kabała jest trudnym, skomplikowanym działem religii żydowskiej. Kabała to żydowska mistyka. Kabały nie da się objaśnić w kilku zdaniach, ale kabała to przede wszystkim sztuka otrzymywania. Dzięki kabale uczymy się otrzymywać wszystko od Boga. Uczymy się przede wszystkim cieszyć się z tego, co od Boga otrzymujemy. Na przykład kolejny oddech. Nie powinniśmy brać kolejnego oddechu, a powinniśmy nauczyć się go otrzymywać. To jest właśnie kabała. Akurat ten fragment przepisałem z audycji na YouTubie. Jest taki po prostu hasycki hasyt. Świetne w ogóle audycje robi. Na YouTubie kanał Tajemniczy Świat Żydów. Bardzo mi się spodobało to określenie, czym to jest po prostu kabała. Zwróćcie uwagę, że nie bierzemy kolejnego oddechu, tylko uczymy się go otrzymywać. A to oznacza, że nie możemy być ja, tylko ja sam wszystko, ja otrzymuję, ja biorę oddech, ja rozwiązuję zadanie z matematyki, ja konstruuję samochód, tylko powinniśmy nauczyć go otrzymywać. Czyli Boże, dziękuję Ci za kolejny oddech i mam ten oddech. Boże, dziękuję Ci za te wszystkie pomysły, które spływają mi do głowy i że dzięki temu, dzięki tej mocy myślenia, mocy stwórczej, którą mi dałeś, umiem skonstruować samochód i komórkę, i dom zbudować, i kochać, i rzeźbić, i malować, i tego jest wiele. Więc posłuchajcie, żeby naprawdę był prawdziwy postęp, to trzeba zacząć w końcu pielęgnować najwyższe sfery, sfery uczuć, pozytywnych uczuć, intuicji. Trzeba to rozwijać w sobie, trzeba się tego uczyć, można się tego nauczyć. Dlaczego jeszcze idzie to zbyt wolno? Dlatego, że wielu z nas boi się nowego. Jest taki rodzaj homeostazy życiowej, że jak wiele rzeczy się zmienia, nagle wokół nas, to my się nie chcemy w ogóle zmieniać, przyłączać się do tego. Dlaczego? Bo to jest jakieś nowe, nie wiem, nie znam się na tym, zaskakujące. Tak było, dobrze, po co to w ogóle zmieniać? No jak tutaj pisze też w książce Jedyną planetą Ziemia Phyllis Schlemmer, kiedy wszystko się rozwija, wszystko co było chce pozostać takim, jakie było. Taka jest jakaś cząstka natury ludzkiej, ponieważ rodzi strach przed nieznaną przyszłością oraz niechęć do porzucenia tego, co znane. A więc mamy w związku z tym taką chęć zamykania się w sobie, do niepoznawania coś nowego. Zamykamy się w świecie własnych myśli, własnych idei, własnych wyobrażeń i to nas po prostu kształtuje, kiedy powinniśmy się otworzyć na świat, wyjść poza własną wieś, wyjść z własnego domu na przestrzeń, poznawać nieznane, jak Kolumb, który popłynął ze swoimi żeglami gdzieś tam daleko. Tam były góry magnetyczne, które wyciągały gwoździe z okrętów. Tam były potworne potwory. No właśnie, potworne potwory właśnie i tak dalej. Ogromne jakieś zwierzaki, które zjadały ludzi. Okazało się, że nie, przypłynął. I na koniec już cytat z Nowej Ziemi Eckhart Tolle. W gruncie rzeczy im bardziej budujemy własną tożsamość na gruncie wyznawanych przez siebie idei, tym skuteczniej odcinamy się od tkwiącego w nas wymiaru duchowego. Wielu pobożnych ludzi utknęło na tym poziomie. Stawiają oni znak równości między prawdą i myśleniem, czyli swoim umysłem. Roszczą sobie prawo do wyłącznego posiadania prawdy, nieświadomie próbując bronić swej tożsamości. Nie dostrzegają ograniczeń myślenia, dodam od siebie, własnego rozumu, własnego umysłu, które są zawodne, piekielnie zawodne. Celowo używam słowa piekielnie zawodne. Jeśli ktoś nie myśli, nie wierzy, tak jak oni, jest on ich zdaniem w błędzie.
i w niedalekiej przyszłości poczują się usprawiedliwieni, zabijając go z tego powodu. I tak postępują nawet obecnie, w XXI wieku. Kochani, pora na zmiany. Wierzę w te zmiany, wierzę, że jesteśmy w nowej erze, wierzę w erze wodnika. Następują te zmiany. To są widoczne zmiany. Może nie są jeszcze takie hałaśliwe, takie medialne, bo to wszystko przychodzi w ciszy do naszych serc. Więc po prostu trzeba się na to otworzyć, przestać się tego bać, powitać to z radością, jakieś nowe idee, nawet coś w nas się zmienia, czego możecie się bać. Może kiedyś nakręcę audycję na ten temat, bo ja się też bałem paru różnych rzeczy, ale się musiałem. Myślę, że to miałem wbudowane, że trzeba się było po prostu otworzyć i dzisiaj mówię, a czego mam się bać? No ale jak cię zabiją? No to zabiją moje ciało. A po śmierci jeszcze będę straszył, będę łaził im po strychu i będę tam tupu robił, powiedzmy. I będę się cieszył, jak oni robią wpory, z przeproszeniem. Przepraszam, mam swoje czasami takie po prostu wyobrażenia, trochę żartobliwe i ironiczne. Jestem trochę prześmiewcą, ironistą, autor ironistą, tu za mało się jeszcze śmieję. Ci, którzy mnie znają bliżej, to wiedzą doskonale, o czym mówię, jak się zachowuję i tak dalej. Także słuchajcie, otwieramy nasze serca na oścież, na nowe, na siebie samych. Polubmy siebie, pokochajmy siebie, bo jesteśmy cudownymi istotami. Inni też. Są różni między nami, są i dranie, znaczy czyny ich są drańskie. Gdyby kiedyś może zrozumieją, że to, co robili, że tak było straszne, to nigdy by tego nie zrobili. Gdyby wiedzieli, że to jest takie straszne, jakie sami sobie szykują konsekwencje, bo to nie chodzi o to, że Bóg będzie ich karał ogniem piekielnym i tak dalej, bo już tam specjalnie produkują diabły smoły i tak dalej. To są bzdury. To jest zupełnie na czym innym to wszystko polega. Słuchajcie, dużo optymizmu Wam życzę, dużo radości, otwartości, takiego fajnego, radosnego, świeżego, fresh spojrzenia na wszystko to, co się toczy. Nawet jeżeli schodzą do nas bardzo złe wiadomości, tu wojna, tam jakieś nieszczęścia i tak dalej, zachowajmy po prostu spokój wewnętrzny. To oczywiście nas wszystkich dotyczy poniekąd, natomiast zachowajmy spokój. Najlepszego do następnego spotkania. Już się wyłączam. Do następnego. Cześć, papatki.